pięknie, idealnie płaska żegluga. Jeszcze mam jakieś 15 minut do wejścia. Już mnie tutaj Sorol przykrył i jadę po idealnie płaskiej wodzie. Wiatr wyje, gdzieś tam w dali wyje przybój, który rozbija się o rafę. No i za 15 minut będę wjeżdżał gdzieś tam jest wejście. Od 2018 roku razem podróżujemy pod żaglami przez świat. Krystal była domem Michała jeszcze na długo przed tym. W tym czasie przeżyliśmy wiele historii, które wciąż wspominamy. Oto jedna z nich. Od kiedy dopłynąłem do Wysp Marszala, porwał mnie już taki prąd, właściwie cały czas koło węzła. Krysia leci jako szalała. Przedwczoraj 195 mil, wczoraj 185. No i nie wygląda, żeby zwalniała. Cały czas takie 7,5-8 węzła. Tutaj staram się codziennie coś na Krysi zrobić, bo to zawsze jest kupa roboty. I dzisiaj na tapetę biorę już od Meksyku mamy nową trzymaczkę, nowy ten trzymaczek na kubki. Taki większe kubki będą do niego wchodziły. No i ładniejszy, bo już ten taki obdrapany już ciężko to by było wyprowadzić. Także biorę się za demontaż i montaż nowej trzymaczki. I w sumie łatwa sprawa, poza jednym szczególikiem, to jest szersze. W związku z tym, jak stół się będzie otwierało, to będzie wadził zamek i może stolik, więc trzeba będzie wyciąć tutaj trochę zagłębienie takie zrobić, ale spoko. Najtrudniejsza rzecz to przy tym bujaniu wydłubać narzędzia, które są pod górą wszystkiego, jak zwykle. No, musiałem tutaj wyżynarką trochę podłubać. Dzieło może nie jest piękne, ale zważywszy na to, że jest 3,5 metrowa fala, to jest nieźle. Nikt tam nie będzie zaglądał i myślę, że mierzył tego suwmiarką, więc składam to do kupy. Właściwie zostało już mi tylko tutaj wywiercić dziurki w odpowiednim miejscu, te, które są tutaj. Jeszcze to mogę spierdzielić, a tak to jestem zadowolony. Dziurki ładnie pasują. No, wyszło nawet fajnie. Jestem zadowolony, jak zwykle. To teraz tylko posprzątam ten burdel, bo tutaj się można zabić i muszę umyć się ten pył. I jeszcze tą skrzyneczkę ładnie zaolejuję. To już będzie naprawdę fajnie. No, fajna jest. Robota skończona, naoliwione. Bardzo mi się podoba. I tutaj od razu przyniosłem kilka kubeczków różnej wielkości, żeby przeprowadzić testy. Bo tutaj jest stara ta trzymaczka i tak naprawdę do niej wchodziły tylko takie smukłe kubki i takie najmniejsze z uszkiem i to tak ledwie. Do niektórych lepiej, do niektórych gorzej, ale to naprawdę na ciasno. Natomiast tutaj te otwory są większe, także te smukłe to wejdą na luzie, ale bardzo z Olą lubimy te kubeczki, takie słoiczkowate, one są szerokie, wchodzą na luzie i co najważniejsze, również w miarę szerokie kubeczki z uchem też tutaj do tych środkowych dziurek wejdą, co jest ważne. A też ciekawe, że tu wchodzi ledwie, a tu wchodzi na luzie, ale no, czyli wszystkie kubeczki wchodzą jak na robotę na takim rodeo. Wyszło bardzo ładnie. Dziękuję. Sprzątam rekwizyty i biorę się do następnego zadania. Kolejny tydzień minął. Dni lecą jak z bicza. Płynę już 18 dni. W tym czasie przepłynąłem 2900 mil morskich. Ostatni tydzień był ciekawy, bo najpierw po nagraniu poprzedniego sprawozdania zaliczyłem najgorszy dobowy przeskok, 131 mil, ale jak dopłynąłem do Wysp Marszala, to po prostu Krysia jak strzała
przyspieszyła i przez 4 ostatnie doby nie schodziłem poniżej 180 mil morskich na dobę. To na Krysie to jest mega wynik, a wczoraj wykręciłem 203 mile. 203 mile to jest trzeci najlepszy wynik w historii Krysi, ale zważywszy, że 2 najlepsze wyniki były robione przy RPA w prądzie Agulas i w prądzie zatokowym koło Florydy, które są po 4 węzły, zasuwają, no to można powiedzieć, że to jest najlepszy wynik w prądzie, który nie był wariacki, bo tutaj tak mamy prąd tak koło pół węzła do węzła momentami. No po prostu dobre warunki i Krysia widać świeżo pomalowana farbą zasuwa jak dzika. No i przez ten tydzień przepłynąłem 1200 mil morskich. W międzyczasie minąłem Wyspy Marszala. Wyspy Marszala to takie małe państewko złożone z atoli koralowych, więc musiałem troszeczkę bardziej uważać, nie ze względu na ruch, bo ruch tam już w ogóle był żaden, ale ze względu na rafy koralowe, no żeby w coś nie wjechać. Musiałem tam parę razy trochę skorygować kurs, żeby się rozminąć z atolem. Natomiast teraz już jestem znowu na otwartej wodzie i jakieś 1,5 doby przede mną, trochę na południe, będę przepływał nad kolejnymi atolami Mikronezji. Mikronezja to kolejne takie małe państwo, Zjednoczone Stany Mikronezji. Nie planuję również tam stawać. Płynę prosto na Palau. No i tyle. Wszystko idzie super. Do kokpitu woda nie chlapie, więc można tutaj spokojnie spędzać czas. Cały czas coś się dzieje. Staram się cały czas na Krysi coś robić, a to wymieniłem jakieś wiatraczki, a to mi się coś rozlało, jedno pranie, a to drugie pranie zgodnie z planem. No i tak dni lecą. Było właśnie pytanie, jak sobie radzę z samotnością i jak wygląda taki mój dzień. To szczerze mówiąc, to może to śmiesznie zabrzmi, bo to nawet śmiesznie brzmi dla mnie, jak to mówię, ale ja tu po prostu cały czas coś robię. Cały czas. Wstanę, zjem śniadanie, posprzątam po śniadaniu i nagle cyk, jest 10. Coś porobię, jakieś zrobię pranie, się robi 12, pora zacząć robić obiad. W międzyczasie planuję rejsy w Indonezji i na Filipinach. To są po prostu setki wysepek i przebrnąć przez to wszystko to też mi zajmuje mnóstwo czasu. No i tak naprawdę przez te 18 dni płynięcia to przeczytałem jedną książkę 400 stron i obejrzałem wieczorami, nie wiem, z 5 wieczorów miałem, że obejrzałem film. A tak to właściwie wieczorem siedzę, coś tam robię na komputerze, pracuję i padam spać o 22. W nocy wstaję ze 3-4 razy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W związku z tym też taki jestem trochę w ciągu dnia niedospany. No i czas leci, także cały czas człowiek jest na morzu zajęty, bo też pamiętajcie, że w środku jest w ciągu dnia, wszystkie luki są zamknięte, w ciągu dnia w jachcie jest 32 stopnie, więc takie naprawdę najprostsze czynności, co by się wydawało, że to jest banalne, to po prostu pot się leje i wszystko zajmuje 2 razy więcej czasu. Marzysz o wypłynięciu w dłuższy rejs? Potrzebujesz doposażyć jacht lub skonsultować trasę? Zapraszamy na konsultacje. Przez 15 lat mieszkania na jachcie przepłynęliśmy ponad 200 000 mil morskich. Korzystając z naszego doświadczenia, szybciej wyruszysz w wymarzony rejs, a podczas wyprawy będziesz bardziej delektował się pięknymi miejscami, a mniej stresował prowizorycznymi naprawami. Napisz do nas na info@skiff.pl. Wszystko co dobre się szybko kończy. Koniec galopowania. Teraz płynę kursem bez sensu z prędkością 5 węzłów. Gdzieś powinienem mieć kurs 270, płynę kursem 310. Wszystko po to, żeby utrzymać backstag. No i powoli utrzymywanie tego backstagu jest kompletnie
bez sensu, żagle się telepią, więc chyba zaraz wykonam ten ogromny wysiłek, bo jest tak gorąco, i rozwinę spinnaker Boma i przełożę się na motyla. Zobaczymy, no mam nadzieję, że ten motyl będzie dobry. Za 3 dni idzie zmiana pogody, no ale to nie mogę 3 dni płynąć w kierunku bez sensu, to już lepiej płynąć wolno, ale w kierunku z sensem. Także biorę się za ogarnianie motyla. I po akcji. No ja tego nie kręcę, bo mam tylko 2 ręce, przynajmniej o 2 za mało do samego rozwijania, nie mówiąc już o kręceniu, więc to, cała operacja to mi tak zajmuje pewnie, nie wiem, 20 minut albo pół godziny latania dziuproofa. W każdym razie jest motylek, prędkość marna, ale kierunek przynajmniej lepszy, także mniej więcej 5 węzłów płynę w dobrym kierunku. Ciekawe, ile się utrzyma ten kierunek, bo on był raczej taki mało spodziewany. Nie zapowiadali aż takie odkrętki, no ale prognozy prognozami, a życie życiem. Trzeba się dopasowywać. No, dzisiaj niestety wiaterek trochę zdech. Dalej jadę motylem, ale no tak, jeszcze rano było całkiem szybko, około 7 węzłów. Natomiast teraz zdechło 5 węzłów, ale jest idealna lampa i to był dobry dzień, żeby zrobić takie totalne pranie, więc sobie uprałem prześcieradło, wszystkie rzeczy, plus jeszcze kilka pokrowców z mesy w ramach takich porządków totalnych i się wszystko ładnie suszy. To już 3 tygodnie jak wypłynąłem z Honolulu. Dzisiaj kolejny dzień takiego spokojnego, nawet za spokojnego płynięcia, bo czasami jachtem rzuca, genua łopocze, wali, mimo że jest na spinnaker Bomie, to czasami aż się normalnie serce kraje. Takie to są łupnięcia. No i korzystając z tego, że jest tak spokojnie, to jeszcze jutro ma być spoczko, to biorę się za olejowanie tiku, ale zanim do tego przejdę, to muszę tutaj wszystko wymyć. Ten tik już był nieźle umyty w Honolulu, więc trochę rozjaśniał, ale tu jeszcze mu do jasnego brakuje bardzo dużo. No i tutaj są właśnie takie 2 podejścia. Albo można wziąć szlifierkę i to machnąć szlifierką w sposób bardziej inwazyjny i syfilistyczny. No, ale efekt jest super, ale nie będę takiego syfu robił teraz w czasie płynięcia. A druga opcja, po prostu wziąć szczotę, wodę. Jest taka chemia. Jest taka chemia do wybielania tiku. To jest chyba jakiś typ kwasu. Ja mam akurat West Marine. Proszek się rozpuszcza w wodzie. Czy to działa? Szczerze mówiąc nie wiem. Kupiłem to używam od czasu do czasu, ale nie jest jakiś efekt powalający. No więc... Ciężka robota to szorowanie. Chyba się starzeje. Ale mam nadzieję, że widzicie różnicę. To jest wyszorowane, jest taki lekko, ten tik jest taki lekko żółtawy, jaśniejszy, a to jest jeszcze nie wyszorowane. I on jest taki szary. No i właśnie chodzi o to, żeby był żółtawy, żeby usunąć tą szarość. Z tej strony jeszcze nie widać, bo jeszcze schnie. No, ale jest to kupa roboty. Te marne, nie wiem ile tutaj jest, 2,5-3 metry, żeby to tak naprawdę wyczyścić tip-top, to jest dla mnie cały dzień. No, ale chyba się starzeję. Kiedyś miałem jakoś więcej siły, byłem w stanie to doprowadzić do perfekcji. Teraz jest dobrze jak jest. To był ciężki dzień. Ręce mnie bolą, nawet mam bąbla na rękach od szczotki. Chyba tak, jakby zliczyć samo takie szorowanie bez odpoczynku, to z 4 godziny szorowania. Taki jest efekt. No już za te rzeczy, co wyschły, czyli na przykład grettingi, to się biorę już za olejowanie. Olejowanie tiku jest bardzo pracochłonne, ale efekt końcowy zawsze cieszy oko. No i tylko teraz jeszcze przez dzień po tym nie chodzić. W czasie płynięcia może być to trudne.
Wczoraj już nie wytrzymałem i o 13 chyba 30 włączyłem silnik, bo już ten motyl to po prostu tak napierdzielał. Początkowo według prognoz to myślałem, że będę płynął tylko do wieczora, a ostatecznie na Katarynie grzałem aż do dzisiaj 4 rano, czyli 15 godzin. I dzisiaj wiatr odpalił i lecę jak na skrzydłach. Także teraz znowu żegluga jest piękna, bo jak wieje, to łódka stabilniej idzie, tak nie wali. A do tego w ogóle jeszcze wpłynąłem w prąd sprzyjający, który mnie tutaj ciągnie, węzeł, a może nawet, nie wiem, 1 lub 2 węzła. Także lecę jak na skrzydłach, tak powyżej 8 w dobrym kierunku i do tego jest w miarę spokojnie, więc znowu żegluga jest piękna. Tik się trochę zamoczył, ale już zdążył wysnąć. To był idealny moment na zrobienie go. No, a tutaj prędkości, zobaczcie, to jest prędkość po wodzie, 6,5 węzła, natomiast tutaj mamy prędkość po dnie 7,7, 8. No, tak jak mówiłem, koło węzła nie pcha. Tak jak już wcześniej kilka razy wspominałem, płynąłem bardzo szybko. Dzięki temu mogłem sobie pozwolić na zmianę planów. Niezamieszkały atol Sorol miałem dokładnie na trasie. Wyglądał bardzo kusząco. Zdecydowałem, że zatrzymam się tam na 2 dni. Dzisiaj 31 stycznia, czyli 25 dzień żeglugi właśnie mija. I ja tutaj od wczoraj wieczorem mega ekscytacja. Wczoraj to w ogóle nie mogłem zasnąć, bo dzisiaj staję na atolu bezludnym. Taki na mapie wygląda raj na ziemi. Mam nadzieję, że uda tam się wpłynąć. I planuję tam 2 dni z hakiem, 3 noce postać. Tak to wygląda na mapie. Tu jestem ja, podchodzę. Tutaj mam zaznaczone jest jakieś wypłycenie. No i już tutaj korzystając z doświadczeń innych żeglarzy mam naniesione punkty, jak wpływali do tego atolu, bo tam nie ma takiego głębokiego wejścia. Raczej to jest takie trochę głębiej jest zanurzona rafa w tym miejscu. No ale piszą, że jest na tyle głęboko, że powinienem się zmieścić. No i 2 dni będę stał w takim tutaj miejscówce rajskiej. Także jaram się na maksa, zostało 6 mil i zwijam żagle. I jeszcze mała dygresja a propos dokładności map na takich właśnie jakichś pacyficznych zadupiach. Jak ważne jest używanie map Google'a. Tutaj widzimy właśnie mapę Google'a i to jest faktyczne miejsce, gdzie leży atol. Natomiast jak wyłączymy warstwę z mapą Google'a, cyk, i nagle się okazuje, że atol jest położony dobre kilkaset metrów na północny wschód. Tu widzicie, tu jest wejście, czyli jeszcze raz włączam Google'a, cyk, atol jest tu, cyk, jest tu. Także jakbym się kierował mapą, można się nieźle zdziwić. Dlatego właśnie w takich miejscach, gdzie jest gorsze zmapowanie, lepiej być przygotowanym i mieć mapy z widokiem Google'a. Zawsze wtedy jest brzeg tam, gdzie jest naprawdę. Już wyraźnie widać ląd i załamujące się fale na rafie. Już do tej rafki to ja mam niecałą milę. Nie wiem, czy to na GoProsie coś się złapie, ale no taki jest paseczek białych grzywaczy. Za chwilę powinno się zrobić płaściutko. I pięknie! Idealnie płaska żegluga. Jeszcze mam jakieś 15 minut do wejścia. Już mnie tutaj Sorol przykrył i jadę po idealnie płaskiej wodzie. Wiatr wyje, gdzieś tam w dali wyje przybój, który rozbija się o rafę. No i za 15 minut będę wjeżdżał gdzieś tam jest wejście. O tym, czy udało mi się wejść na Sorol i czy w gęstych krzakach spotkałem wielką stopę, dowiecie się już w następnym odcinku. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście poprosimy o łapę w górę i subskrypcję naszego kanału. To dla nas bardzo ważne. Może też rozważysz dołączenie do naszych wirtualnych patronów z patronite.pl.